Cześć, ja nazywam się Maciej Moros i dzisiaj chciałbym zachęcić Ciebie do tego, żebyś oczekiwał od życia więcej. Dzisiaj będzie film właśnie w takim bardziej trochę motywacyjno-inspirującym wydaniu, po to, żeby skłonić Ciebie do tego, żebyś sięgnął po więcej w różnych dziedzinach swojego życia. Więc jeżeli chciałbyś się zmotywować, jeżeli chciałbyś podejść do życia trochę odważniej i więcej z niego wycisnąć jak z tej cytryny, to koniecznie obejrzyj ten film. Jeśli już mnie trochę znasz, to dobrze wiesz, że ja jestem trenerem relacji, flirtu, podrywania, pewności siebie, wszystkiego, co się wiąże z relacjami damsko-męskimi od 2006 roku. I w tym czasie zauważyłem, że wiesz, problemy techniczne, tak to nazwijmy, tak, techniczne, czyli jak podejść, jak zagadać, jakie kobiety mają potrzeby, to jest jeden z aspektów oczywiście podrywania i całych relacji, ale drugim, wydaje mi się, że nawet o wiele ważniejszym aspektem jest to, kim Ty jesteś. Jak wygląda Twoje życie, kim Ty jesteś, do czego dążysz w życiu, czy jesteś po prostu ciekawą, interesującą osobą, czy jesteś mężczyzną, który ma ambicje i dąży do przodu. Wiesz, mówię o tym, dlatego że czasami bywa, że mężczyźni, którzy mają kompletnie nieuporządkowane życie, którzy nie mają jakichś ambicji, jakichś większych celów, no chcieliby koniecznie poznać dziewczynę, koniecznie zbudować relacje, ale tak naprawdę są niestety przez to trochę miałcy, bo nic od siebie nie oczekują, tak jak skończyli pracę, zaczęli pracę po studiach, tak samo dalej pracują, każdy ich dzień wygląda dokładnie tak samo. Dlatego ja chciałbym Ciebie dzisiaj bardziej trochę zainspirować. Chciałbym bardziej Ciebie zmotywować do tego, żebyś się zastanowił, jakie inne obszary w Twoim życiu chciałbyś poprawić, chciałbyś udoskonalić, z czym chciałbyś pójść do przodu w swoim życiu. Jest wiele różnych powodów i ja mam dla Ciebie w sumie takich 8 wskazówek, trochę i powodów, ale też i tego, w jaki sposób do tego podejść, żeby zacząć się rozwijać i wzrastać na wielu różnych polach. I zaczniemy w takim razie, nie zgadniesz, od pierwszej. Po pierwsze, to jest to bardzo atrakcyjne. Jeżeli mężczyzna się rozwija, jeżeli mężczyzna nabywa nowych umiejętności, jeżeli nie boi się wyzwań i nie myśli o sobie jestem, jaki jestem i tyle, tylko idzie do przodu, tak finansowo, jak i na przykład jeżeli chodzi o sprawność fizyczną, zdrowotnie, ale też i ze swoimi pasjami, stara się, żeby każdy dzień był pewnego rodzaju przygodą dla niego, żeby cały czas się rozwijać, wzrastać, to jest to niesamowicie atrakcyjne. W kontrze, żebyś miał porównanie, w kontrze jest ten tak zwany potato couch, czyli gościu, który po prostu przychodzi z pracy, siada, odpala konsolę, ogląda Netflixa, YouTube'a i w sumie w zasadzie to jest, tak ma wyglądać następnych 50 lat życia. I wiesz co? Może się wydawać, że są takie kobiety, które by tak chciały, ale z mojego doświadczenia jest to tak mały margines, a nawet i te, które wydaje się, żeby tak chciały, to też tak nie do końca. Też chciałyby, żeby to nie było tak, że po ślubie to już po prostu już nic, tylko dzieci odchować, emerytura i umrzeć, nie? Tylko żeby jej życie, tych kilkadziesiąt lat życia tego waszego wspólnego było zabarwione tym, że będziesz się zmieniał, będziesz ciekawszy, będziesz bardziej interesujący, będziesz pracował nad sobą, nad swoim charakterem, będziesz się rozwijał, przez co ona też będzie musiała za tobą nadążyć. Będziesz cały czas przygodą wtedy dla kobiety, bo ona ciebie będzie po prostu odkrywać cały czas na nowo i będzie obserwować to, jak ty stajesz się po prostu, stajesz się człowiekiem, tak? Tym cały czas na nowo sam siebie odkrywasz, więc zachęcam Ciebie do tego, bo naprawdę jest to coś niesamowicie atrakcyjnego. Nawet nauka języka, nawet nauka jakiejś umiejętności, jest to coś, co dla kobiet jest bardzo atrakcyjne. Facet bez żadnych celów, ambicji, to jest taki trochę zombiak, on już umarł, on już nie żyje. I to samo myślę o kobietach. Druga kwestia jest taka, że często, widzisz, lądujemy właśnie w tej strefie komfortu, takiej tej mitycznej. Nie lubię tego określenia, bo to jest bardzo źle przedstawiane przez wielu coachów jako taki pomysł, że jak skoczysz ze spadochronem, to wyjdziesz ze swojej strefy komfortu i będziesz lepszym człowiekiem.
No fajne doświadczenie, może komuś pomóc to przełamać jakieś lęki, może ta osoba to zinternalizować, czyli uczynić to jakby częścią swojego systemu, sposobu postrzegania rzeczywistości, że na przykład tyle się razy, tak długo się tego bałem, okazało się, że to jest naprawdę fajne. Tego typu spostrzeżenie może być czymś, co może Ci pomóc w ogóle w życiu, ale nie o to chodzi. Chodzi mi o to, co mówiłem, na przykład z pracą, z tym, w jaki sposób spędzamy wolny czas. Jeżeli na przykład nie ćwiczysz, nie uprawiasz sportu, to no niestety konsekwencje będą opłakane. To musisz być tego świadom. I jeżeli nie robisz tego, bo po prostu nawet o tym nie myślisz, to właśnie dlatego, że jesteś w tej strefie komfortu. To jest jakby całe Twoje uniwersum i w Twoim wszechświecie, w Twojej percepcji, w tym, co robisz, nie ma w ogóle aktywności fizycznej. Nie? I tak samo z biznesem, z kwestiami zawodowymi. Jeżeli masz jakąś karierę i na przykład zacząłeś po studiach coś robić, pracujesz gdzieś na bezpiecznej posadzie, a nie chcesz nigdzie dalej pójść, no to wynika to tak naprawdę z tego, że mówisz, że jest Ci komfortowo, ale to nie jest dobry prognostyk na przyszłość, jeżeli chodzi o relacje. Więc postaraj się zastanowić nad tym, co mógłbyś zrobić, na przykład zawodowo, więcej. Jeżeli na przykład jesteś jakimś spawaczem, to być może mógłbyś zostać jakimś brygadzistą, może nauczyć się dodatkowe uprawnienia, zacząć zarabiać trochę więcej, rozwijać się w tym, może otworzyć jakąś metaloplastykę. Jestem przekonany, że wielu osobom by się przydało na przykład, żeby ktoś przyjechał z agregatem i im coś tam z agregatem? Nie wiem, jak to się nazywa. No, ze spawarką. Agregat to pewnie też, nie? Jak elektryczna. Ale żeby coś tam na przykład bramę pospawać, nie? Więc może taki interes, taki biznes, Ciebie to rozwinie, Ciebie to pchnie do przodu, da Ci szansę na zarobienie więcej pieniędzy. Może z tego będzie jakiś biznes. Szczególnie w naszej kulturze, gdzie mężczyzna, który kombinuje, który jest proaktywny, jest to atrakcyjne. Więc pomyśl przede wszystkim nad tym, że ta Twoja strefa komfortu, to, że teraz jest Ci komfortowo, to jest to złudne, bo pojawi się ktoś, kto będzie lepszy od Ciebie. Pojawi się ktoś, kto Ciebie wyprzedzi. Jeżeli na przykład jesteś programistą i przez rok się nie rozwijasz, to już jesteś daleko w tyle. Tak samo, jeżeli jesteś w biznesie i na przykład w marketingu, to za rok ten marketing, który rok temu był robiony, nie będzie zbyt dobry. Więc musisz śledzić na bieżąco trendy, musisz iść do przodu, bo inaczej zostaniesz w tyle. Świat Ciebie wyprzedzi, a Ty będziesz potem narzekał, że no niestety wszyscy Ciebie nie lubią i cały świat jest przeciwko Tobie. Ale ja nie jestem przeciwko Tobie i mam nadzieję, że Ty przeciwko mnie nie jesteś. A skoro nie jesteś, to bardzo bym Cię prosił o lajka, żebyś dał łapkę w górę pod tym filmem, bo pomoże mi to dotrzeć do większej ilości osób, bo algorytmy będą wiedziały, że to wartościowy film i będę go promować. Tak samo komentarz, zostaw jakiś komentarz, napisz coś od siebie, podziel się swoimi jakimiś spostrzeżeniami, może gdzie Ty przełamałeś coś, wyszedłeś z tej strefy komfortu w swoim życiu i poszedłeś gdzieś tam dalej do przodu. A jeżeli uważasz, że komuś by się ten film przydał, to udostępnij go na swoim Facebooku albo wyślij kumplowi, być może mocno mu też pomoże. Trzecia kwestia, to przynosi Ci również korzyści w długiej i krótkiej perspektywie. W krótkiej perspektywie, widzisz, jak zabrałem się za coś nowego w swoim życiu, czyli za fotografię, znowu poczułem radość z życia. Znowu pojawiło się, że jest jakiś obszar, w którym mogę się rozwijać. Jakiś obszar, w którym mogę iść do przodu, bo jednak, no widzisz, tyle czasu zajmuję się tymi relacjami i ciężko mi jest znaleźć jakieś wyzwania w tej tematyce, przynajmniej merytorycznie, żeby mnie to pobudzało. I zabrałem się za to i dało mi to niesamowitą motywację również do rozwijania swojej firmy, bo poczułem się bardziej, będąc podekscytowany jednym, ta ekscytacja przelewa się na inne rzeczy. Więc to jest też coś, co i w krótkiej perspektywie będzie Ciebie motywować, bo będziesz widział, że masz niedaleko jakąś nową ambicję, że w sumie możesz być w czymś lepszy i takimi małymi kroczkami najłatwiej jest po prostu osiągnąć i najlepiej pożądane długoterminowe rezultaty, ale też i w długiej perspektywie, bo jeżeli będziesz stawał się coraz to lepszy, będziesz wkładał ekstra trochę więcej wysiłku niż inni pracownicy, to Twój szef i na przykład będziesz się uczył, jak zarządzać ludźmi, będziesz czytał jakieś książki, będziesz starał się coś robić, to Twój szef będzie szukał kogoś, kto będzie wcześniej czy później, kto będzie dobrym też i takim zarządcą. W związku z tym
w dłuższej perspektywie będziesz więcej zarabiał, będziesz mógł na przykład odłożyć więcej na emeryturę, być może pomyśleć o otwarciu jakiegoś dodatkowego biznesu na boku. Więc widzisz, to są rzeczy, które z jednej strony od razu dają jakąś motywację, od razu pchają do przodu, ale też i w długiej perspektywie. Ja na przykład zrobiłem sobie taką zbyt długą zdecydowanie przerwę od wszelkich aktywności sportowych i wiesz co, jak zacząłem biegać, zrobiłem to tak, żeby siebie nie przeciążyć. Już nie będę wchodził w szczegóły, ale tak, żeby siebie nie przeciążyć, żeby rozruszać to zastane ciało. I wiesz, co się stało? Odeszła mi od razu pierwsza korzyść. Czułem się lepiej w swoim ciele, bo trochę je rozruszałem. Wszelkie mięśnie, szyja, kark, plecy, zero bólu. I to są korzyści od razu, ale też w długiej perspektywie będę i lepiej wyglądał, będę bardziej wysportowany. Ja chcę być sprawny przynajmniej do 80 w pełni, a potem to różnie wiadomo może być. Więc widzisz, patrz na to, że te rzeczy dadzą Ci korzyści w długiej i krótkiej perspektywie. Kolejną rzeczą, która da Ci korzyści w krótkiej i długiej perspektywie jest subskrypcja, więc zasubskrybuj mój kanał, kliknij subskrybuj, kliknij w dzwoneczek i wybierz wszystkie powiadomienia, żeby nie przegapić żadnego filmu, żeby one do Ciebie trafiały, żebyś dostawał powiadomienia, no bo jak widzisz, dużo ciekawych i wartościowych treści również tutaj na tym kanale znajdziesz. Czwarta kwestia, podejście do rozwoju, do dawania z siebie coś ekstra, do starania się bycia lepszym, wzmacnia charakter, bo pokazuje Ci, że możesz się uczyć nowych umiejętności o wiele lepiej niż Ci się wydawało. Wyrabia w Tobie wytrwałość, wyrabia w Tobie pewność siebie, wytrwałość, gotowość do działania na maksa, jak się tylko da. I takiego jednak solidnego podejścia w sposób odpowiedzialny do spraw, że jednak ten rozwój to jest Twoja odpowiedzialność i to, w którym kierunku idzie Twoje życie, to jest Twoja odpowiedzialność. I jeżeli będziesz rozwijał różne inne pasje, będziesz szedł do przodu, zobaczysz, że poprawi się Twoja pewność siebie, poprawi się Twoje poczucie własnej wartości, staniesz się, jak jesteś pewniejszy siebie, masz wyższe poczucie własnej wartości, to nagle mniej się stresujesz przy ludziach. Więc zwróć uwagę, że takie pójście do przodu niesamowicie właśnie wzmacnia charakter. Jedna rzecz, której się nauczyłem od mojego trenera Krav Magi akurat. Byliśmy kiedyś na takim obozie. Historia dość zabawna, bo oczywiście to był pierwszy dzień, a jak dzień wcześniej przyjechaliśmy, to wiesz, co się działo. Także trochę tam było popite. No i następnego dnia mieliśmy najpierw kilka kilometrów biegu przez las, w olbrzymiu upale, potem mieliśmy trening, sparingi, trening, no i wracaliśmy oczywiście już bez wody, bo połowa nie wzięła. Wracaliśmy ledwo dobiegając i widzimy już bramę. I trener nam mówi, widzicie, 100 metrów stąd jest brama, teraz wszyscy sprint do tej bramy. I kto nie będzie sprintował, dostaje kopa w dupę. I kopy w dupę się posypały. Ja na szczęście sprintowałem. Oczywiście padliśmy tam i trener przychodzi i mówi nam, słuchajcie, jak myślicie, że już nie dacie rady, dajcie z siebie odrobinę więcej. Dosłownie ostatni moment treningu. Niech to będzie podbieg pod górkę, niech to będzie sprint, niech to będzie ekstra dodatkowy wysiłek, żeby pokazać sobie, że stać Ciebie na więcej. Że zawsze możesz i niekoniecznie musisz się poddawać tej chęci poddania się, tak? Tylko możesz dalej cisnąć. Więc zachęcam Ciebie do tego, bo to bardzo, bardzo fajnie formuje charakter. No i pomyśl też o swojej przyszłości. Tak jak już wspominałem o tym odkładaniu tych pieniędzy. Pomyśl o tych rzeczach, które robisz, o tym, jak żyjesz teraz i z czym Ci jest dobrze i komfortowo, bo po prostu się do tego przyzwyczaiłeś, a niekoniecznie jest dla Ciebie dobre i jak to wpływa na Twoją przyszłość. Przykładowo, jeżeli jesteś samotny, masz bardzo stresującą pracę, to może być tak, że zamawiasz, bierzesz jakieś pierogi mrożone, bo nie chce Ci się gotować, więc byleby się nażreć, potem otwierasz chipsy, pijesz browara, grasz w jakąś grę albo oglądasz film i jest to dla Ciebie komfortowe, bo daje Ci natychmiastową gratyfikację i pomaga Ci to, ale w dłuższej perspektywie jak to będzie wyglądać dalej? Będziesz coraz to bardziej chory i będziesz się latami zmagał z chorobami, po czym dostaniesz jakiegoś nowotworu i będziesz przez parę miesięcy umierał coraz to gorzej, coraz to bardziej gasł, prawda?
Wiem, przepraszam, że tak mrocznie nagle się zrobiło, ale trzeba myśleć też o tych negatywnych rzeczach. Więc pomyśl o konsekwencjach, jak dalej będziesz robił to, co robisz, jakie będą konsekwencje na przyszłość. Jeżeli masz jakiś zawód, który może być zastąpiony na przykład przez automatyzację, przez sztuczną inteligencję, no to trzeba coś z tym zrobić, prawda? Zobacz, ilu tłumaczy zostało wyciętych przez internet. Zobacz, ile różnych zawodów zniknęło właśnie przez te zmiany. Dlatego jak będziesz tkwił i będziesz chciał, żeby świat się do ciebie dostosował, ten świat, który mega szybko się zmienia, żebyś nadal dawał ci to, czego chcesz, to nie zadziała. No niestety. Za 20-30 lat świat będzie jeszcze bardziej inny. No ja pamiętam lata 90., 80., 90. to było zupełnie co innego niż to, co jest teraz. Prawda? A teraz pomyśl sobie, co będzie za kolejne lata. Więc myśl o tej swojej przyszłości. A skoro myślisz o swojej przyszłości, to coś, co możesz zrobić już teraz. Możesz zaobserwować mnie na Instagramie, zaobserwować mnie również, followować na TikToku. Również zapraszam Ciebie na mojego Facebooka, fanpage'a, no i oczywiście na grupę na Facebooku. Też Ciebie bardzo gorąco zachęcam, żebyś do nas dołączył. Linki znajdziesz w opisie, ja tam wrzucam unikalne materiały, których tutaj nie promuję, więc zachęcam Ciebie do tego, żebyś wszedł, zaczął obserwować również na tych innych kanałach. Linki znajdziesz w opisie pod filmem. No i kolejna kwestia to zastanów się nad różnymi obszarami w swoim życiu, które chciałbyś poprawić. Pomyśl sobie tak, kwestie zawodowe, kwestie związane z rodziną, na przykład rodzice, rodzeństwo, kwestie związane z relacjami z kobietami, kwestie związane ze sportem, kwestie związane czy ze zdrowiem, kwestie związane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w każdej z tych rzeczy możesz znaleźć wiele różnych aspektów. Czyli na przykład w kwestii relacji, że tak naprawdę mało poznajesz osób i coś trzeba włożyć, jakiś aktywny wysiłek, bo teraz to nie wymaga od Ciebie dużego wysiłku, żebyś szedł tymi torami, którymi jesteś, no bo to jest dla Ciebie jakby naturalne, odruchowe, że musisz włożyć aktywny wysiłek, żeby zacząć więcej osób poznawać, albo żeby przełamać swoją nieśmiałość. Jeżeli mówimy o kwestiach zdrowotnych, to może właśnie zacząć drobnymi kroczkami od tego, żeby zacząć na przykład jeden posiłek zdrowy jeść, albo przestać jeść na przykład właśnie gotowe jedzenie, tylko coś tam sobie przynajmniej, jakiś prosty posiłek typu, nie wiem, kurczak z ryżem sobie po prostu zrobić, tak? Więc zobacz, jak popatrzysz na te obszary w Twoim życiu, z których może być nie do końca zadowolony, znajdź te rzeczy, które możesz poprawić, które możesz udoskonalić i zacznij nad tym po prostu pracować. I tutaj, jeżeli chciałbyś poprawić swoje relacje damsko-męskie, to mam dla Ciebie dobrą informację, bo mam dla Ciebie również bezpłatny prezent, czyli mam dla Ciebie dostęp do 3 bezpłatnych dni mojego sztandarowego kursu Akademia Flirtu, z którego dowiesz się, jakich błędów nie popełniać w relacjach, jak przebiega proces, że tak powiem, budowania relacji, bo to wszystko jest psychologicznie określone, ale też również kwestie takie jak właśnie, żebyś mógł sobie zaplanować swój rozwój również w obszarze relacji damsko-męskich. Dlatego gorąco Ciebie zachęcam, zarejestruj się, link znajdziesz w opisie tego filmu, załóż swoje bezpłatne konto, no i skorzystaj z Akademii Flirtu, z tych 3 bezpłatnych dni. A więc myśl o tych obszarach, które chciałbyś poprawić. Kolejna kwestia to zadaj sobie pytanie, co byś chciał robić, kim chciałbyś być? Czy chcesz być nadal sobą, takim jakim jesteś, czy chciałbyś się stać kimś lepszym, kimś innym? Jakie chciałbyś mieć cechy charakteru? Jakie chciałbyś mieć umiejętności? Jakim człowiekiem chciałbyś być? Bo widzisz, my pozwalamy, żeby nas okoliczności kształtowały. Tymczasem, jeżeli na przykład masz słabą siłę woli, zapisanie się na sport będzie czymś, co tę siłę woli wzmocni. Jeżeli boisz się konfliktów, sztuki walki są czymś, co sprawią, że nie będziesz się aż tak bał tych konfliktów i być może będziesz właśnie odważniejszy, bardziej asertywny. Być może wystąpienia publiczne. Zastanów się, jak widzisz siebie, takiego idealnego siebie. Oczywiście nigdy nie będziesz idealny, zawsze będziesz popełniał błędy, będziesz niedoskonały, ale możesz wybrać, w którym kierunku pójdziesz z sobą, z tym, kim po prostu jesteś, ze swoją osobowością. Ja nieustannie myślę o tym, jakie cechy chciałbym rozwinąć, jakie chciałbym mieć umiejętności, kim bardziej chciałbym się stać, co jest spójne z tym, kim chciałbym być, ale też i z tym, kim naprawdę jestem,
no bo czasami ciężko jest pokazać to, kim naprawdę jesteśmy, bo jest tyle różnych koncepcji społecznych, które nas też jakoś tam ograniczają przecież. Więc pomyśl, kim chciałbyś być? Co chciałbyś robić? Jak chciałbyś, żeby wyglądało Twoje życie? Jakie cechy charakteru chciałbyś mieć? Jaką chciałbyś mieć osobowość? To wszystko są mega cenne i ważne rzeczy. No i 8. uwaga. Pamiętaj, że to jest tylko kwestia czasu. Jeżeli zaczniesz wkładać wysiłek i codziennie, małymi kroczkami, ząbek po ząbku, kroczek po kroczku, będziesz docierał, rozwijał te umiejętności, to jest to tylko i wyłącznie kwestia czasu. Jak z nauką języka. Jeżeli się uczysz języka codziennie po 15 minut, to nauczysz się tego języka. No, nawet jeżeli nie masz talentu do języków. No w końcu złapiesz. No nie ma... Już nie chcę tutaj mówić, bo mi przyszły takie trochę niewybredne słowa na myśl. Albo dobra, no przecież nie jesteś debilem. Nawet jeżeli coś ci nie wychodzi, nawet jeżeli nie wiesz, jak się za coś zabrać, nawet jeżeli jesteś nieporadny w jakichś rzeczach, to tak czy inaczej się tego nauczysz. Jeżeli nie masz kondycji, to są ludzie, którzy nie mieli kondycji, a doszli do niezwykłej sprawności fizycznej. I tak samo z każdą inną umiejętnością. Więc pamiętaj, to tylko kwestia czasu, rób swoje, działaj i jeszcze raz działaj, a zobaczysz, że te rezultaty zaczną się po prostu pojawiać. To by było na tyle. Mam nadzieję, że spodobał Ci się ten materiał, który dzisiaj dla Ciebie przygotowałem. Jeżeli chcesz więcej, to koniecznie zachęcam Cię do tego, żebyś dał suba, czyli żebyś zasubskrybował mój kanał, żebyś kliknął w dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o wszystkich najnowszych treściach, które będą wrzucał na ten kanał. Zostaw również komentarz, napisz coś od siebie, podziel się może jakimś doświadczeniem, to może innych też zmotywuje do działania. Poza tym zachęcam Ciebie do tego, żebyś dał łapkę w górę, żebyś dał lajka, żebyś polubił ten film, bo dzięki temu im więcej będzie polubień, no to tym bardziej będę promowany, trafię do więcej ilości osób, bo tak działają te wszystkie algorytmy. Zapraszam Ciebie również na TikToka, na Instagrama, na mojego fanpage'a, na grupę moją na Facebooku. Linki do tego wszystkiego znajdziesz pod tym filmem. Tam wrzucam inne, unikalne treści, więc jeżeli chcesz się otoczyć dobrą wiedzą z zakresu i takiego ogólnorozwojowego i relacji, to koniecznie to zrób. Oczywiście będzie mi również miło, jeżeli udostępnisz ten film, udostępnisz jakiemuś znajomemu, wyślesz mu gdzieś, przekażesz. Będę bardzo Ci wdzięczny za to, bo pomożesz i mi, i jemu. No i oczywiście przede wszystkim skorzystaj z 3 bezpłatnych dni Akademii Flirtu, którą dla Ciebie przygotowałem. Jak mówię, za darmożkę, to chyba wszyscy lubią. Więc wejdź, kliknij w linka, zarejestruj się i zobacz, co fajnego tam dla Ciebie przygotowałem. Link znajdziesz w opisie. To by było na tyle. Pozostajemy w kontakcie i do zobaczenia. Cześć!